Cześć, jesteśmy na parkingu pod Go Jumpem. Stwierdziłam, że czas najwyższy uchylić Wam jakiegoś rąbka tajemnicy tego, nad czym pracuję już od 2-3 miesięcy. Także tak, mamy kamerzystę, mamy Patryka, mamy drugiego kamerzystę i wlatujemy na Go Jump. Ci, co mnie obserwują gdzieś tam na Instagramie, mogli zauważyć, że przez ostatnie miesiące nagrywałam właśnie po godzinach tutaj użytkowania otwarcia Go Jumpu, czyli po 21. Wrzucałam tam właśnie relację, że z Karolem nagrywamy coś. Więc tak, przyszedł czas, żeby powiedzieć właśnie, co się za tym kryje. Nasze nagrywki w sumie zaczynają się od 21 w danym dniu, no i tak mniej więcej trwają 3-4 godziny, więc jest to też dla mnie osobiście bardzo obciążające połączyć to z treningami, bo też troszeczkę łapy na tym cierpią, odciski tak samo, dlatego później ciężko jest to synchronizować z normalnymi treningami, dlatego w sumie teraz obecna sytuacja dla mnie jest na plus, bo mogę się skupić właśnie nie na aspekcie samym przygotowania do zawodów, a bardziej na rozwoju i na tym, co dla Was mogłam przygotować w tym czasie. Dobra, konkretniej, przez 3 miesiące pracuję nad kompleksowym poradnikiem, kursem dynamiki dla osób początkujących. I tak, na tą chwilę mam rozpisanych około 18 według mnie najbardziej potrzebnych elementów na poziomie początkującym. Dobra, czyli tak to mniej więcej wygląda. Rozpisuję sobie na początku na brudno każdy poszczególny element tego kursu. Później opracowuję sobie własną metodykę, według mnie najlepszą na naukę danego wzorca. Później przepisuję to wszystko do Worda i tworzę sobie właśnie taki, można powiedzieć, scenariusz tego elementu i na tej podstawie nagrywamy z Karolem poszczególne ujęcia. Element będzie, wiesz, wyjście tutaj tu i wyrzut bioder. Tak. Wyrzut bioder, pociągnięcie nogą, a potem już sobie poradzicie bez problemu. Ale to będzie szybkie, bo to łatwo będziecie ogarnąć, bo czyszczówki robicie oboje, nie? No i czyszczówki na Roberta. Karol! Karol! Musimy nad tym popracować. Ty, ciulu! Dzisiaj nie ma szans, żebym to nagrała, bo nie da Nie rady. no, ręce. Nie da rady. Widzisz, i tak to możesz na 2 razy dzielić. No. Ej, no skraszowałeś mi telefon. Dobra, więc ja już jestem rozgrzana, więc lecimy z pierwszym elementem, jakim jest Dragon 360. Najpierw nagramy ćwiczenia, a później nagramy do tego gadkę. Gdzie będziesz? Dobra, dawaj. Tak, no ładnie. A widzisz, co się stało z biodrami? Zostały. Góra poszła, a biodra No zostały właśnie. tu, nie? Poszłaś górą, ale biodro dalej ciągłeś. A teraz biodro zostało, a góra poszła... Szybki tutorial elementu, do którego robię tutorial. Co teraz? Dobra, Gdzie? teraz na drążku z powrotem. Fajnie, dobra. Mogę tu zostań. Uśmiechnij się. Aha, ja myślałem, że w locie. Chcesz to nagrywać stamtąd i chodzi mi bardziej o głowę, która jest między rękami. Karol, jak majestatycznie ty kichasz. Muszę oczywiście wspomnieć jeszcze o tym, że całe to zamieszanie nie odbyłoby się bez udostępniania mi oczywiście tej salki przez Go Jump Kraków na Matecznym, także bardzo dziękuję za to, że mam tutaj możliwość nagrywać po nocach, bo jest całość oczywiście też po zamknięciu, żeby była cisza i nic tutaj nam nie buczało, nie huczało, wiadomo, dla lepszego nagrywania dźwięku. Wiem, że to jest troszeczkę też roboty z tym, żeby tutaj ogarnąć to wszystko jakoś logistycznie, ale tak. W sumie jesteśmy na takiej jedynej salce w Krakowie do freestylu, gdzie tutaj praktycznie są wręcz idealne warunki. Ja tu trenuję na co dzień od ponad 3 lat, tego jeśli będziecie w Krakowie w okolicach, polecam wpaść tutaj. A jak wpadacie, to możecie się odezwać, to zrobimy jakiś trening czy coś tam. Koniec?
A bliższy. Powaga Natalii Modzelewskiej. Radość i uśmiech na twarzy Karola Siwka. Co za chemia między nami. Można mieć... A na zajęciach ja jestem chaosem, który powstaje z tego wszystkiego. Mam też kulturystę, ale on jest idealny. On jest idealny. Nie można. Spadam, żegnam cię. Powodzonka, nagrajcie to sobie ładnie. I widzimy się we wtoreczek. Będzie very nice. Na razie Max, na razie Ola, trzymajcie się. Przebiegłabyś się. Jedyne ujęcie Oli jakie będzie. Ej, co? Jak oceniasz? Ten by ten. Dobra, daj masę, daj masę, daj masę. Jestem z siebie dumny. Walnąłbym sobie salto w przód, ale są na tacy. O, przeżyłem. O, przeżył! O, zdjęcie naszego obiadu dzisiejszego. Nie, nie byście wyszło. Jestem człowiekiem żukiem. Walnął mi brzuch drążek i busto. W sumie ten filmik nagrywamy, jak już większość tutoriali jest już zrobiona. W kursie znajdziecie m.in. takie elementy, jak wiadomo, przeskok nad drążkiem, wyskok na kolana, wszelkiego rodzaju obroty, muscle up, wejście kapitana, wymyk też się znajdzie, tak samo na poręczach jest muscle up, jakieś podstawowe przeskoki. Czyli według mnie taka esencja, jaką dana osoba powinna posiadać na poziomie początkującym. Tu będziecie mieli też przebitki, wiadomo, na filmie, jak wygląda z tamtych wcześniejszych też naszych nagrań, no bo dzisiaj mamy ostatnie 3 elementy, jeszcze to takie niezbyt rozbudowane, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało i co jest w środku. Każdy element zawiera dokładny opis techniki i poszczególnych jego etapów. Macie również wymagania, jakie są niezbędne do wykonania tego elementu, czyli wymagania siłowe, jak i wymagania, wiadomo, mobilnościowe, gdyż każdy element też wymaga pewnej od Was mobilności i stabilności, którą powinniście już budować wcześniej. Jeszcze ogrom ćwiczeń, które pozwolą Wam się zapoznać z danym wzorcem ruchowym. Wiadomo, progresje. No i wszystko zlepione w fajny jakościowo filmik. Tutaj Karol odpowiada za oprawę graficzną, więc myślę, że będzie też na fajnym poziomie. I tutoriale docelowo będą zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Także i zarówno moi odbiorcy z Polski i zagranicy znajdą coś dla siebie. Docelowo powstanie poziom numer 2 i poziom numer 3, kiedy zobaczymy, jak się też to przyjmie. Strona aktualnie jest w budowie. Myślę, że troszeczkę jeszcze potrwa to, zanim to wszystko wystartuje. Bo ja ze swojej strony też muszę to wszystko teraz zmontować, obrobić, nagrać. Wiadomo, voice over i po angielsku i po polsku, także to też wymaga ode mnie sporo pracy. No i co? Myślę, że efekt finalny będzie bardzo fajny. Też już patrzyłam na te nagrania poprzednie i wyszło to naprawdę bardzo profesjonalnie. Mam nadzieję, że się przyjmie i że będzie pomocne w Waszych treningach. Po nagrywkach ćwiczeń zazwyczaj na koniec zostawiam sobie gadkę, bo już tak w sumie i tak nie mam siły, wiadomo, na więcej. Też łapki nie pozwalają. W sumie długo zajęło mi to, żeby się przełamać do takiej płynnej gadki do aparatu, bo na początku był jakoś tak średnim moim przyjacielem. O, wyłączył się właśnie spokojnie. A teraz już spoko, także to też na plus. I się rozwijam, gadając do kamery i tworzę to, co lubię. Także mam nadzieję, że efekt będzie fajny. Samo nawet pracowanie nad tymi scenariuszami mnie dalej napędza do dalszej pracy. Więc no, same pozytywy. Dobra, lecimy z tą gadką. Już jest która? 22:40. Zeskok z kolan będzie świetnym elementem do zakończenia combo. Powinniśmy się go nauczyć przed saltem z drążka, ponieważ będzie on służył jako swego rodzaju wprawka pod ten element. Może on się wydawać początkowo dosyć trudny, jednak zapewniam Was, że po kilku próbach i oczywiście pomocy też osoby asekurującej. Teraz powiem całe. I może ten element się na początku wydawać dosyć trudny, jednak zapewniam Was, że po kilku próbach i pomocy osoby asekurującej okaże się on banalny.
powiedzieć jeszcze? Karol S.